mam na stole kilka innych przedmiotów wyprodukowanych w tej samej fabryce, ale we wcześniejszych latach. No ale z takich, powiedzmy, starych urządzeń tutaj na kanale oglądaliśmy tę radziecką pompę Kama 5. No a pompa Ola jest taką typową pompą pływakową, czyli ją po prostu spuszcza się na wodę. Ona się w tym dużym plastikowym pojemniku unosi na wodzie. Obok napis Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych, pod spodem napis pompa pływakowa Ola typu PP111A. Wyjmiemy teraz ten silnik i dokładniej go sobie z bliska obejrzymy. Przyznaję, że zajęło mi to trochę czasu i no trochę się przy tym jednak namęczyłem. Trzeba odkręcić całą tę obudowę wirnika i to odkręcamy na początku. Zdejmujemy, mamy tutaj wirnik i odkręcamy potem. Spróbujemy ten szczotkotrzymacz ewentualnie skleić, a jak nie, to będę szukał takiego pasującego. No i tutaj mam już poszczególne elementy tej pompy wyczyszczone. Natomiast kolejną sprawą było wyczyszczenie tego silnika, przynajmniej z wierzchu, bo zajmiemy się nim też troszeczkę dokładniej. I przeciwnie do ruchu wskazówek zegara się odkręca. Teraz to się wszystko rusza jak marzenie. Także co najmniej jeden odcinek jeszcze nas czeka, ale bardzo się z tego cieszę, bo fajnie się w towarzystwie tej Oli spędza czas. Cześć, chciałbym Wam dzisiaj przedstawić moją koleżankę Olę, pompę wody Ola z Warszawskich Zakładów Maszyn Elektrycznych i chciałbym Was zaprosić na odcinek poświęcony tej Oli. Na razie będę stał, bo jakbym usiadł, to by mnie zza tej Oli prawie nie było widać. A na moim stole warsztatowym postawiłem dzisiaj też kilka innych przedmiotów, które są z Olą spokrewnione, także w pewnym sensie jest to taki zestaw do fotografii rodzinnej, ponieważ są to w większości urządzenia, które pochodzą z tej samej warszawskiej fabryki. Za chwilkę o tym opowiem. Ja tak naprawdę już króciutko o tym opowiadałem w takiej niedługiej, 3-minutowej zapowiedzi, którą opublikowałem chyba 2 czy 3 tygodnie temu, po tym jak wróciłem z bazaru Staroci, na którym kupiłem tę Olę. Ale jeszcze raz króciutko Wam powiem, co te inne przedmioty z pompą Ola łączy i później weźmiemy się za demontaż Oli, aczkolwiek nie obiecuję, że w tym odcinku zobaczymy działanie tej pompy, bo najpierw chciałbym ją porządnie zdemontować, zobaczyć, czego tutaj brakuje, zobaczyć, co trzeba uzupełnić, wyczyścić silnik, który jest tutaj w Oli. On powinien działać, bo to już w tej króciutkiej zapowiedzi sprawdzaliśmy, ale oczywiście sprawdzimy to także w tym odcinku. Także dzisiaj bierzemy się przede wszystkim za demontaż Oli, sprawdzenie jej działania i sprawdzenie, jakie ewentualnie części trzeba będzie tutaj uzupełnić czy wymienić, a ewentualnie w następnym odcinku spróbujemy tę pompę wypróbować w praktyce. Tak jak Wam już powiedziałem, poza pompą Ola, która zajmuje tutaj chyba najwięcej miejsca, mam na stole kilka innych przedmiotów wyprodukowanych w tej samej fabryce, ale we wcześniejszych latach. Powiem tylko bardzo króciutko, jeżeli chodzi o taki wstęp historyczny, że warszawskie zakłady maszyn elektrycznych, w których produkowano m.in. te pompy wody Ola, powstały tak naprawdę w roku 1961 z połączenia dwóch wcześniej działających instytucji, czy dwóch wcześniej działających fabryk. Jedną z nich były Warszawskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i przyznaję, że z tej fabryki chyba nie mam żadnych produktów. Muszę jeszcze też troszkę więcej poszukać o jej historii. Być może będzie to fajne uzupełnienie w jakimś kolejnym odcinku, ale drugą fabryką, z której powstały Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych, były Warszawskie Zakłady Silników Elektrycznych mieszczące się na warszawskim Okęciu, tam gdzie później Wamel miał swoją siedzibę i to była stara, jeszcze przedwojenna firma, która pod trochę inną nazwą działała przed wojną, a właśnie do roku 1961 produkowała jako Warszawskie Zakłady Silników Elektrycznych i z tych zakładów mam kilka ciekawych przedmiotów. Przede wszystkim ten polski odkurzaczyk Skrzat, oznaczony tutaj właśnie skrótem WZSE, Warszawskie Zakłady Silników Elektrycznych M18, Warszawa. Czasem na tych tabliczkach znamionowych był też napis Warszawa Okęcie. Mam też z tej samej fabryki ten transformator bezpieczeństwa, 24-woltowy transformator oznaczony właśnie m.in. logo Warszawskich Zakładów
silników elektrycznych, transformator typu TBZ-150, tak? Niestety jest to tylko obudowa od transformatora, w środku samego transformatora nie mam, ale i tak jest ona dosyć ciekawa i wydaje mi się, że w odcinku o tym transformatorze dosyć dużo mówiliśmy właśnie o historii warszawskich zakładów silników elektrycznych. Z tego co pamiętam, to logo było zarejestrowane w 1955 roku. Z warszawskich zakładów silników elektrycznych pochodzi także silnik, który znajduje się w tym polskim odkurzaczu Syrenka. Sam odkurzacz jest z 1959 roku. Nie będę go teraz rozkręcał, ale mogę Wam tutaj pokazać też zdjęcie silnika, który znaleźliśmy w tym odkurzaczyku. Zresztą on jest sprawny. Jest też oznaczony logotypem warszawskich zakładów silników elektrycznych i ten silnik, przepraszam, typu S01, spojrzałem sobie szybko na ściągawkę, pochodzi również z 1959 roku. Chyba jak robiłem filmy o tych odkurzaczach Syrenka i Skrzat, to w ogóle jeszcze tej historii warszawskich zakładów silników elektrycznych nie znałem i nawet pytałem tam, czy ktoś z Was zna ten skrót i to oznaczenie M18 i czy ktoś z Was jest w stanie zidentyfikować tę fabrykę. No ale od tego czasu już dosyć dużo o historii tych zakładów znalazłem. Mam tutaj na stole jeszcze bardzo ładny, taki można by powiedzieć designerski termowentylator. Niestety uszkodzony, tutaj jednak grzałka jest złamana, ale postaramy się to w jakimś odcinku, który dopiero przygotuję, o tym termowentylatorze zrobić. I to jest wentylator wyprodukowany już, spójrzmy szybko na tabliczkę, w 1963 roku, czyli już po powstaniu fabryki Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych. No i dokładnie taką nazwę możemy znaleźć na tabliczce tego wentylatora. Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych. Termowentylator typu P01. Też bardzo ciekawe urządzenie, które przy okazji sobie obejrzymy. Natomiast tak jak powiedziałem o tym odkurzaczu Skrzat, o tym odkurzaczu Syrenka i o obudowie tego transformatora ochronnego TBZ-150 są odcinki na kanale i ja nawet linki do nich bardzo chętnie zamieszczę albo na końcu tego odcinka, albo w opisie tego nagrania. Także to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o rodzinę dzisiejszej pompy Ola, o której będziemy mówić. Ja teraz te odkurzacze, transformator i termowentylator schowam. Może jeszcze pod koniec do nich wrócimy, a przede wszystkim chciałbym się zająć obejrzeniem budowy tej pompy. Aha, jeszcze tylko chciałem dodać, że w sumie tych pomp wody, elektrycznych pomp wody tutaj na kanale wcale dużo nie widzieliśmy. Pokazywałem Wam kiedyś taką, wyświetlę tutaj może zdjęcie, współczesną pompę, którą używam u mnie w studni, no ale to nie jest zabytek techniki, nawiasem mówiąc pompa nadal działa i cały czas ją używam. No ale z takich powiedzmy starych urządzeń tutaj na kanale oglądaliśmy tę radziecką pompę Kama 5. Zresztą mam przy niej oryginalną, taką bardzo nietypową radziecką wtyczkę i żeby nie zmieniać tej wtyczki na współczesną, zrobiłem sobie nawet taką przejściówkę ze starego radzieckiego gniazdka, z którym można tę pompę używać. Oglądaliśmy testy działania tej pompy, ona do tej pory bardzo ładnie funkcjonuje i to co jest ciekawe, to ta pompa Kama ma trochę podobny jak w tej pompie Oli silnik komutatorowy, szczotkowy, rzecz jak na pompy wody stosunkowo, myślę, rzadko spotykana. Może jeszcze później tę pompę Kama wyciągnę dla porównania z silnikiem, który wyjmiemy, mam nadzieję, że nam się to uda, który wyjmiemy z tej pompy Ola. Ale na razie tę Kamę też odstawiam, tak jak powiedziałem, ona od filmu, który robiłem o niej chyba rok temu, nadal działa i całkiem fajnie służy, chociaż tak naprawdę w większości stoi tutaj u mnie w warsztacie w kolekcji starych urządzeń. Nawiasem mówiąc, każda z tych pomp, o której przed chwilą wspominaliśmy, jest troszeczkę innego typu. Ta współczesna marketowa pompa, no przepraszam, tego typu zabytkowej nie mam, jest taką typową pompą zatapialną, gdzieś tam wpuszcza się ją pod wodę, ona wręcz musi znajdować się pod wodą i dosyć szybko wypompowuje wodę gdzieś tam z jakichś zalanych pomieszczeń. No ja używam ją akurat w studni. Z kolei pompa Kama jest zazwyczaj montowana na pokrywie studni, ona absolutnie nie może się dostać pod wodę, ewentualnie może mieć tą część z wirnikiem zatopioną w wodzie, ale absolutnie część z silnikiem
nie może się dostać pod wodę. Jest co prawda możliwość zamontowania pompy Kama, nawet jest to chyba opisane w jej instrukcji, na jakimś takim własnej roboty pływaku, także ona unosi się na powierzchni wody, a ta część z wirnikiem jest wtedy albo zatopiona pod wodą, albo tuż nad powierzchnią wody. Wadą tej pompy Kama było to, że jeżeli jest ona umieszczona gdzieś wyżej nad powierzchnią wody, mówiliśmy o tym w odcinku, no to trzeba ją wcześniej, w tą komorę wirnika trzeba wcześniej zalać wodą, no bo inaczej nie ruszy i nie będzie w stanie zassać tej wody gdzieś ze studni, ale robiliśmy takie próby w odcinku o tej pompie Kama. No a pompa Ola jest taką typową pompą pływakową, czyli ją po prostu spuszcza się na wodę, ona się w tym dużym plastikowym pojemniku unosi na wodzie. Ta część tutaj z komorą wirnikową i z wirnikiem jest zatopiona pod wodą. Silnik musi znajdować się powyżej wody, jest tutaj uszczelniony, żeby woda się do niego nie dostała, ale ta pompa się swobodnie na wodzie unosi albo na powierzchni wody w studni, albo gdzieś na powierzchni jakiegoś stawu. Ja na przykład miałem kiedyś kolegę, który dorabiał sobie pracując u swojego ojczyma na stawach rybnych i opowiadał mi, że tam właśnie tego rodzaju pompy Ola były wykorzystywane na stawach, czy w jakichś mniejszych zbiornikach do przepompowywania wody, no bo nie sądzę, żeby jakiś wielki staw można było taką pompą wypompować. No w każdym razie były tam używane i pływały sobie po prostu po powierzchni stawu i nawet pewnej nocy gdzieś tam kilka takich pomp zostało skradzionych, co wtedy gdzieś w latach 80. no było sporą stratą, bo trzeba było gdzieś szukać, zdobywać tego rodzaju pompy. Mam jeszcze, przepraszam, nie przyniosę jej tutaj do warsztatu, bo ona jest bardzo, bardzo ciężka. Taką pompę z odlewni Grudziądz, ale postaram się pokazać Wam tutaj nagranie. To jest pompa wody, którą też dostałem od znajomych i ona przez wiele, wiele lat służyła po prostu jako pompa do zasilania wody tłoczonej ze studni w ich domu. Ta pompa stała w piwnicy, zasilana jest silnikiem elektrycznym, czy napędzana jest silnikiem elektrycznym i obok stał jeszcze taki duży pojemnik na wodę, która była przez tą pompę tłoczona ze studni. Już od wielu, wielu lat nieużywana, ona chyba jest zalana olejem, ale w tej chwili nawet się nie rusza, trzeba będzie się nią zająć i myślę, że będzie to też ciekawy temat jednego z kolejnych odcinków. Próba uruchomienia tej pompy z odlewni Grudziądz. Nawiasem mówiąc, dwie takie pompy widziałem ostatnio też na giełdzie czy na bazarze Staroci. No dobra, ale wróćmy teraz do naszej pompy i rzućmy jeszcze okiem tutaj na tabliczkę znamionową, która na tej pompie się znajduje. Ja może pompę odsunę trochę na bok i tabliczkę wyświetlę Wam z boku. Troszkę jest tutaj może nieczytelna ta tabliczka, ale przy dobrym oświetleniu powinienem być w stanie ją przeczytać. Tutaj na górze po lewej mamy logo Wamel. Obok napis Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych, pod spodem napis pompa pływakowa Ola typu PP111A. Rok produkcji 1900, wydaje mi się 78. Tutaj jest wydajność 40 litrów na minutę, podnoszenie i tutaj chyba nie ma nic podanego z jakiej głębokości. Ta wydajność pompy oczywiście zależała od tego jak głębokiej studni musiała ona wtłoczyć wodę na górę, ale jest to dosyć dokładnie opisane też w instrukcji, także to sobie zaraz, wydajność tej pompy zaraz sobie dokładniej obejrzymy. Moc pobierana 700 W, napięcie 220 V, 50 Hz częstotliwość sieci, praca S1, praca ciągła, obudowa. Tutaj muszę sprawdzić, co oznacza ten symbol z kropelką. W każdym razie jakaś klasa szczelności obudowy. Tutaj jest jeszcze cena, ale nie widać, ile ta pompa kosztowała. Masa 12 kg. No i tutaj jest zgodność z normą z 1974 roku. To jest chyba wszystko, co na tej tabliczce się znajduje. Sama pompa z zewnątrz jest, no powiedzmy, w takim sobie stanie, na pewno wymaga wyczyszczenia. Widywałem już te pompy w bardzo ładnym stanie, aczkolwiek wcale nie jest łatwo je gdzieś tam znaleźć i kupić.
Ja tej pompy już dosyć długo szukałem, głównie właśnie dlatego, że mam inne produkty z tej samej fabryki i zależało mi na tej pompie. Aha, widziałem kiedyś, przeglądałem taką książkę Encyklopedia Warszawy i tam są wymienione m.in. różne warszawskie zakłady przemysłowe i w tej książce zobaczyć też można krótki artykulik o warszawskich zakładach maszyn elektrycznych i nawet na zdjęciu widać tam chyba proces pakowania takich pomp Ola do kartonów. Ja tę Encyklopedię Warszawy postaram się dostać i też może w drugim odcinku o tej pompie tutaj kupić. Tutaj cała ta obudowa zewnętrzna pompy wykonana jest z plastiku. Tutaj obudowa wirnika też jest plastikowa. Tu jest jakiś taki, przypuszczam, że malutki filtr, który przynajmniej większe zanieczyszczenia wody zatrzymywał. No i zaraz będziemy musieli oczywiście rozgryźć, w jaki sposób się to wszystko rozkręcało, ale najpierw zajrzymy tutaj od góry do silnika. No to zajrzyjmy teraz do wnętrza tej pompy. Tutaj muszę odkręcić dwie nakrętki, które trzymają tę rączkę i jednocześnie dociskają pokrywę. Tutaj oryginalnie w pokrywie były jeszcze 4 śruby, które trzymały, dociskały ją, ale tych śrub tutaj nie ma. Trzeba będzie później takie pasujące znaleźć i je tutaj zamontować. Na razie odkręcam te dwie nakrętki. Ja już robiłem to w króciutkiej zapowiedzi tego filmu, także nie ma problemu. To są mosiężne nakrętki. Ja jak je odkręcałem za pierwszym razem, to troszeczkę musiałem to wyczyścić szczotką drucianą i posmarować, ale właściwie bez problemu się to odkręciło. Tutaj zdejmuję rączkę, nakręcę na nią od razu te nakrętki, żeby one mi nie zginęły. Troszkę jest ta rączka, już trzeba przyznać, skorodowana. Widać, że to jednak w jakiejś wilgotnej studni dłuższy czas się znajdowało. No i zdejmuję tutaj pokrywę, na razie ją odstawiam. I mamy w środku widoczny silnik, też już to króciutko na zapowiedzi oglądaliśmy. Tutaj jest przewód przyłączeniowy wprowadzony do środka, nawiasem mówiąc odgiętka niestety jest już kompletnie, ona się kruszy, rozpada. Postaram się tutaj pasującą odgiętkę znaleźć. Tutaj do silnika są podłączone dwa przewody, przewód ochronny czy żyła ochronna tego 3-żyłowego przewodu, która koniecznie powinna być tutaj w tym miejscu. Na przykład do silnika przymocowana jest w ogóle odłączona, podwinięta i gdzieś tutaj przyczepiona taśmą izolacyjną. Tak nie powinno być. Dla bezpieczeństwa podłączymy później też tę żyłę ochronną do korpusu silnika. No i tutaj powinien też na górze znajdować się w tej ramce kondensator przeciwzakłóceniowy. Nawet w instrukcji znalazłem jego typ. Chwileczkę, przepraszam. O, już tutaj znalazłem w wykazie części zamiennych filtr przeciwzakłóceniowy KPPZ0164A. Być może ze spółdzielni Silesia. To on oczywiście może pracować bez tego filtru czy kondensatora przeciwzakłóceniowego, ale przyznaję, że ja takiego poszukam, bo chciałbym mieć tę pompę i ten silnik kompletny. Mam chyba KPPZ015, takie jak były stosowane w odkurzaczach, ale spróbuję znaleźć też taki KPPZ016. Dobra, tym się zajmiemy później. Tutaj mamy szczotki tej pompy, to też je sobie zaraz obejrzymy, jak wyjmiemy ten silnik. Przypuszczam, że żeby wyjąć silnik, będę musiał odkręcić tutaj to mocowanie na dole. Zaraz to zrobimy, ale chciałbym jeszcze, tak jak to robiliśmy w zapowiedzi, bardzo króciutko ten silnik włączać. Ta pompa oczywiście nie powinna działać na sucho, ona jest przeznaczona do pracy, kiedy jest ta część z wirnikiem zanurzona w wodzie, ale nawet w instrukcji jest tutaj napisane, że działanie pompy należy sprawdzić w wodzie, ok, ale dopuszcza się sprawdzanie bez wody, ale tylko przy zasilaniu napięciem 80 do 110 V w ciągu 5 sekund, czyli na obniżonym napięciu powinniśmy być teoretycznie w stanie tę pompę bardzo króciutko też wypróbować. Ja nawet mam tu kilka transformatorów 110 V, ale weźmiemy sobie taki regulator napięcia, z jakim już tę pompę raz szybko wypróbowywaliśmy. Momencik, ja tylko to podłączę i zaraz zrobimy próbę. No, tutaj regulator mam już podłączony do listwy zasilającej, pompę mam podłączoną do regulatora, mam zmniejszone napięcie, ono będzie sporo mniejsze, pewnie około, nie wiem, 50-60 V. Zobaczmy bardzo króciutko, sobie na wszelki wypadek założyłem okulary, bo coś tam z tego silnika zawsze może wypaść. No, może nawet, przychylę troszeczkę tę pompę.
nie czuć spalenizną, aczkolwiek sporo jakiegoś kurzu wyleciało z tego silnika i jak włączyłem za pierwszym razem, to też dosyć mocno zaiskrzyła jedna szczotka. Tam pewnie jakiś kawałeczek od niej się odłamał, a może w ogóle już jest bardzo starta. Zaraz to sobie obejrzymy. Ja nie będę już tej pompy teraz podłączał. Wyjmiemy teraz ten silnik i dokładniej go sobie z bliska obejrzymy. Aha, tutaj jeszcze o tym nie wspomniałem. Tutaj jeszcze powinna być uszczelka idąca tutaj dookoła tego pływaka pompy i przyciśnięta pokrywą. No taką uszczelkę ja sobie to zmierzę, taką uszczelkę postaram się tutaj też znaleźć, żebyśmy to też uzupełnili, czyli już mamy dwie rzeczy, mamy tu uszczelkę i mamy tutaj odgiętkę tego przewodu do wymiany. Mamy ewentualnie też ten kondensator przeciwzakłóceniowy, żeby było to w komplecie, no i mamy do podłączenia ten przewód ochronny, czy żyłę ochronną od przewodu zasilającego do korpusu silnika. Ale na razie odwracam pompę do góry nogami i prawdę mówiąc muszę teraz pokombinować, jak to się odkręca. Jak widzicie, udało mi się tutaj tę pompę rozmontować na części, aczkolwiek przyznaję, że zajęło mi to trochę czasu i no trochę się przy tym jednak namęczyłem. Tutaj są takie dwie nakrętki, jedna niestety mi pękła, zaraz wam o tym powiem. Jedna jest tutaj, tutaj jest nakręcona cała ta obudowa wirnika i to się naprawdę bardzo mocno zapiekło na tym gwincie tutaj na tym aluminiowym korpusie silnika. Przyznaję, że miałem duży problem, żeby to odkręcić. To jest bardzo, jak widzicie, zakamienione, a nawet, prawdę mówiąc, nie jestem pewien, czy to faktycznie jest zakamienione, czy przypadkiem podczas montażu tej pompy nie było to po prostu czymś uszczelnione i wręcz sklejone, bo naprawdę trudno było tę nakrętkę, zwłaszcza tę nakrętkę, bardzo trudno było odkręcić. Wydaje mi się, że mogło to być jakieś uszczelnienie, które ją tutaj skleiło, albo po prostu dostawała się tutaj woda i na ten gwint i to się tak zakamieniło. Tutaj jest jeszcze gumowa uszczelka, która też już jest w bardzo złym stanie. Trzeba ją będzie wymienić. Natomiast no, te nakrętki były faktycznie bardzo trudne do odkręcenia. Jakby mieć, to jest pierwszy wniosek z tego demontażu, gdyby mieć jakieś takie cęgi duże, którymi można by objąć tę nakrętkę i też ewentualnie ten element, zablokować sobie tę pompę i jakimiś takimi dużymi cęgami to odkręcać, to może byłoby łatwiej. Ja niestety takich dużych nie miałem. Próbowałem to robić przy pomocy jakichś ścisków stolarskich. Trochę to pomogło, ale też nie do końca. No, w końcu po prostu zrobiłem sobie jakąś drewnianą podkładeczkę i tutaj uderzając gumowym młotkiem próbowałem to odstukać. Niestety, jak widzicie, ta nakrętka mi tutaj pękła. W sumie no, przy montażu takiej pompy przed jej użyciem trzeba by to wymienić na nowe. Nowej takiej dostać dzisiaj byłoby bardzo trudno. Nową taką dostać dzisiaj byłoby bardzo trudno, ale jest to może też jakieś zadanie dla drukarki 3D, żeby coś takiego wydrukować. Natomiast no, to udało się we w miarę dobrym stanie odkręcić, aczkolwiek też przyznaję, że nie było łatwo. Zaraz wam powiem, w jakiej kolejności najlepiej chyba taką pompę demontować. Otóż tak, ten silnik, jak odwrócimy pompę do góry nogami, on jest włożony w obudowę w ten sposób. Wygląda to mniej więcej, o może przychylę go trochę, wygląda to mniej więcej tak i chyba w tej pozycji najlepiej jest to odkręcać. Może bez tej obudowy pokażę, jak to jest zrobione, będzie to lepiej widać. Ten silnik, jeżeli pompa stoi tak do góry nogami, no to on też jest tutaj wirnikiem do góry. Tutaj ma nakręconą pomiędzy tym pływakiem a tym filtrem ma nakręconą tą jedną nakrętkę, tą obręcz, to się chyba w instrukcji nazywa nakrętka tarczy łożyskowej w spisie części zamiennych. Ona się, ja jeszcze to wyczyszczę i sprawdzę, ale mam wrażenie, że odkręcałem ją w dobrą stronę, kręcąc nią, czy próbując nią kręcić w lewo, natomiast nakręca się chyba w prawo, czyli tak standardowo. Jeszcze zaraz to wyczyścimy i zobaczymy, natomiast tutaj na górze jest nakręcona ta obudowa wirnika i ona, wydaje mi się, że też w dobrą stronę ją odkręcałem, bo ona się chyba nakręca w prawo, a odkręca w lewo.
też jeszcze za chwilkę po wyczyszczeniu to sprawdzę. Ja bym powiedział tak, jak demontujecie taką pompę, to ja bym na początek zostawił tę nakrętkę, bo ona trzyma cały ten silnik w obudowie, natomiast najpierw trzymając tutaj za tę obudowę, próbowałbym odkręcić tę całą obudowę wirnika, bo jak odkręcicie najpierw tę nakrętkę, to cały ten silnik wpadnie wam do środka, to się będzie wszystko ruszało i trudniej jest wtedy to wykręcić. Ja niestety taki błąd zrobiłem, że najpierw odkręciłem to, a później odkręcałem dopiero tę całą część. W ogóle myślałem, że trzeba będzie odkręcić też o to, ale to w ogóle nie, o tego w ogóle nie trzeba ruszać. Trzeba odkręcić całą tę obudowę wirnika i to odkręcamy na początku, zdejmujemy, mamy tutaj wirnik i odkręcamy potem najlepiej jakimiś dużymi właśnie takimi cęgami, które to obejmą. Trzymając tutaj na przykład nogami za tę obudowę, odkręcamy tę nakrętkę mocującą silnik w obudowie, zdejmujemy, wyjmujemy ten silnik i mamy to zdemontowane. Brzmi łatwo przy takiej pompie, która bardzo długo, tak jak ta najwyraźniej była używana, gdzie jest to wszystko brudne, zakamienione. No nie jest to w każdym razie takie łatwe i trzeba się liczyć z tym, że może taka nakrętka ulec uszkodzeniu, no i dobrze byłoby mieć taką na wymianę. Także tyle, jeżeli chodzi o demontaż tej pompy. Ja teraz troszeczkę to wyczyszczę, zwłaszcza taką drucianą szczotką. Wyczyszczę tutaj jeszcze gwint na tym silniku. W ogóle trochę wyczyszczę ten silnik, wyczyszczę też te elementy i zaraz to sobie jeszcze raz obejrzymy. Też ten pływak od środka chciałbym wyczyścić. Ja oczywiście tutaj on jest aż tłusty, bo ja napsikałem tutaj, próbowałem w ten gwint napsikać WD-40, ale no troszkę to pomogło, ale generalnie trudno się to odkręcało. Zresztą jak widzicie jest to całe jakimś takim osadem pokryte, tak jak powiedziałem, albo jakimś kamieniem, albo czymś, jakąś substancją uszczelniającą jeszcze ten gwint, którą nałożono tutaj w fabryce podczas montażu tej pompy. Tego niestety nie wiem. Aha, tutaj jeszcze zaraz to sobie też dokładniej obejrzymy, jak to będzie czyste, ale trochę żałuję, że na tym silniku nie ma nigdzie tabliczki znamionowej. Miałem nadzieję, że też ją znajdę i że będzie tutaj typ tego silnika. Niestety żadnego oznaczenia nie ma. Jest tylko tutaj jakiś numer seryjny. No niewątpliwie silnik produkcji warszawskich zakładów maszyn elektrycznych, ale szkoda, że nie ma tutaj na nim żadnych oznaczeń. Nawiasem mówiąc, no zauważyłem niestety, że jest tutaj pęknięty jeden ze szczotkotrzymaczy i to obawiam się, że musiało to się stać podczas demontażu tego silnika. Prawdopodobnie jak gdzieś tutaj uderzałem, szarpałem się, próbowałem odkręcić te nakrętki. Tutaj wypadła też jedna szczotka ze środka, zaraz to sobie zmierzymy, czyli no wcześniej robiliśmy próbę, ten silnik działał, więc musiało się to stać teraz. To jest jakiś taki ceramiczny szczotkotrzymacz. Nawiasem mówiąc, mam wrażenie, że przerabiany, tu ktoś jakieś takie zupełnie, nie wiem, do drewna chyba śruby wkręcił, żeby zamocować szczotki, prawdopodobnie podczas jakiejś wymiany. To oczywiście można by to wymienić, bo tutaj są dwie śrubki, którymi te szczotkotrzymacze są trzymane i bez problemu taki szczotkotrzymacz można założyć, tylko oczywiście trzeba mieć pasujący szczotkotrzymacz. W latach, kiedy części zamienne do takiej pompy przynajmniej teoretycznie były łatwo dostępne, no to nie byłoby problemu, bo byśmy po prostu taki szczotkotrzymacz kupili. Teraz go obawiam się, że już pewnie nie dostaniemy, chyba że w jakimś takim innym, starym, może uszkodzonym silniku tego typu. No ja go spróbuję skleić, ale trochę się już obawiam, że niestety poza jakąś krótką próbą cała ta pompa będzie już po prostu jednym wielkim eksponatem i zabytkiem. No ale po to ją ostatecznie dzisiaj rozkręcamy, żeby jej konstrukcję obejrzeć. No i nawet biorę to pod uwagę, że jakieś elementy takiego urządzenia mogą ulec uszkodzeniu. Tym bardziej, że jest to jednak już pompa bardzo, jak widać, bardzo zużyta, a jakiś pożytek jednak z tego jest, bo na filmie możemy ją sobie obejrzeć i w przypadku demontażu takiej pompy w lepszym stanie już będziemy wiedzieć, na co mniej więcej zwracać uwagę. Także no to jest defekt, który wyszedł na jaw teraz po wyjęciu tego silnika i który powstał raczej podczas demontażu. Tak jak powiedziałem, spróbujemy to ewentualnie, spróbujemy ten szczotkotrzymacz ewentualnie skleić, a jak nie, to będę szukał takiego pasującego. No i tutaj mam już poszczególne elementy tej pompy wyczyszczone. Troszkę czasu mi to zajęło, bo ona była jednak dosyć mocno zabrudzona. Najpierw wziąłem się za te wszystkie plastikowe części.
Wyczyściłem ten pływak. No, on jest taki poobcierany, ale wygląda już nieźle. Może tu jeszcze niektóre zakamarki troszeczkę dokładniej poczyszczę, ale już jest naprawdę nieźle. Najważniejsze, że nie jest to jakoś popękane. Wyczyściłem też ten przewód przyłączeniowy. On jest długi, nie wiem, on ma pewnie z 8-10 metrów. Sprawdzę to jeszcze, ale jest długi, gruby. To nie jest przewód z lat 70. On musiał być kiedyś wymieniany. Tutaj wtyczkę ewentualnie wymienimy. Zobaczymy, później się tym zajmiemy. W każdym razie przewód też wyczyściłem. Wyczyściłem tę pokrywę pompy. Tutaj widać jeszcze jakieś resztki silikonu chyba, którym ta pompa była uszczelniona, czy ta pokrywa była uszczelniona. No, wyczyściłem tutaj też oczywiście te plastikowe, tą osłonę wirnika pompy. Wyczyściłem tę nakrętkę. Zaraz ją tutaj jeszcze skleję. Poczyściłem też w środku ten kamień, który wypełniał gwint. Tutaj bardzo przydała mi się taka malutka nasadka druciana na wiertarkę. Mogłem to tutaj i tutaj ten gwint ładnie wyczyścić. To jest ten filtr też wyczyszczony. Mogę wam chyba pokazać takie, nie wiem, chyba zdjęcie, czy jakieś króciutkie nagranie, jak ta pompa leżała u mnie w wannie. To dosyć śmiesznie wygląda. I mam też jakieś krótkie ujęcie już z suszenia tej pompy, z całego tego mycia. Nie robiłem żadnych filmików, bo nie jest to szczególnie ciekawe, a poza tym no, było to jednak dosyć brudne, więc bałem się dotykać telefonu, żeby go jakoś strasznie nie ubrudzić. Natomiast kolejną sprawą było wyczyszczenie tego silnika, przynajmniej z wierzchu, bo zajmiemy się nim też troszeczkę dokładniej. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby ten gwint wyczyścić też z tego kamienia i tutaj na początek przydała mi się bardzo szlifierka też z założoną taką drucianą końcówką. Udało się ten kamień fajnie usunąć, bo najpierw czyściłem to ręcznie, ale no, było to w każdym razie znacznie mniej skuteczne. Później też jeszcze taką mniejszą drucianą szczotką nałożoną na wiertarkę też to poczyściłem, bo dzięki temu mogłem się tutaj dostać do różnych zakamarków. Także ten silnik, tak przynajmniej z zewnątrz, na razie jest dosyć ładnie wyczyszczony. Odkręciłem tutaj też to przykręcone taką mosiężną śrubką mocowanie kondensatora. Tutaj nawiasem mówiąc była jeszcze jedna śrubka, ale ona jest ułamana. Spróbuję, może uda się ją odkręcić, jak nie, no to pewnie trzeba by to rozwiercić, nagwintować i wkręcić taką troszeczkę większą śrubkę. Tutaj nawiasem mówiąc już widać łożysko. Zobaczymy sobie później, jakie łożysko jest w tym silniku. Tak jak powiedziałem, jest tutaj pęknięty, uszkodzony szczotkotrzymacz, a tak naprawdę to ten jest pęknięty, a ten już się kompletnie rozpadł, czyli widać, że te szczotkotrzymacze też już tutaj popuszczały. Może uda mi się takie znaleźć. Na początek spróbuję to skleić, ale to klejenie będzie wielką prowizorką, więc znaczy trzeba koniecznie wymienić tutaj też te szczotkotrzymacze. Mam trochę nadzieję, że w jakichś innych silnikach z Wamelu były też stosowane tego rodzaju szczotkotrzymacze i że gdzieś uda mi się coś takiego znaleźć. Na razie tego jeszcze w ogóle nie sprawdzałem. Tu jeszcze jakiś taki dławik do mocowania przewodu, który był zamontowany od środka na tej obudowie plastikowej. Tutaj jakieś elementy, malutki kawałek szczotki, który wypadł z tego uszkodzonego szczotkotrzymacza. No i to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o czyszczenie tej pompy. Aha, obiecałem wam, że sprawdzimy, czy w dobrą stronę próbowałem odkręcić te elementy. Ja postawię ten silnik tak jak ta pompa teraz stoi do góry nogami. Zaraz zobaczymy, czy to się nakręca. O, teraz powinno to być widoczne, czyli tak, ta nakrętka. Momencik. W ten sposób się nakręca, tak. Ok, czyli standardowo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara nakręcamy, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara odkręcamy. To jest wbrew pozorom dosyć ważne, jak się demontuje jakieś nieznane urządzenie, bo no, czasem coś może być nakręcane czy odkręcane w niestandardowym kierunku i można narobić więcej szkody, jak się z tym zaczniemy szarpać. Tego się troszeczkę bałem podczas demontażu tej pompy, ale nie, ja ją jednak próbowałem odkręcać w prawidłową stronę, tyle że ona się tutaj bardzo, bardzo mocno trzymała, bo było to bardzo zakamienione. No i tak samo ta obudowa tego wirnika, zobaczmy, w ten sposób się nakręca zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara się odkręca. Teraz to się wszystko rusza jak marzenie, tym bardziej, że troszeczkę to nasmarowałem ten gwint. No wcześniej
był to koszmar. Odkręcenie tego to był koszmar. Tak jak wam wcześniej powiedziałem, jak się taką pompę demontuje, to zanim odkręcimy tę nakrętkę, najpierw polecam odkręcenie tej obudowy wirnika, zdjęcie jej, zdjęcie tutaj tego filtra i dopiero odkręcenie tej nakrętki, które trzyma cały ten silnik w obudowie. To jest chyba taka najlepsza i najwygodniejsza kolejność odkręcania tych elementów i wtedy możemy ten silnik już wyjąć z obudowy. No i w tym miejscu przyznam wam, że najchętniej bym ten odcinek o demontażu pompy Ola zakończył, bo czeka nas teraz sprawa silnika, a nie chciałbym się spieszyć, to jednak nie jest kwestia 5 czy 10 minut. Będę chciał odkręcić tutaj te dwie nakrętki, rozmontować ten silnik, wyjąć z niego wirnik, odkręcić te szczotkotrzymacze i dokładnie je obejrzeć, zobaczyć jakie łożyska się w tym silniku znajdują. Chciałbym to wszystko wyczyścić. No, ostatecznie taki jest sens tych filmów, że dosyć dokładnie oglądamy konstrukcję prezentowanych tutaj urządzeń, a mnie też budowa tego silnika bardzo ciekawi. Przyznaję też, że chciałbym trochę pogrzebać w jakichś starych katalogach i poszukać, jaki to jest w ogóle typ silnika, bo tego nie ma tutaj nigdzie na żadnym oznaczeniu. Także ten odcinek dzisiaj kończymy. Następny odcinek, nie wiem czy zaraz po tym, czy może w przerwie zajmiemy się też jakimś innym urządzeniem, ale w każdym razie w najbliższym czasie zajmiemy się tym silnikiem, postaramy się go zdemontować, obejrzeć, zmontować. Może uda mi się prowizorycznie zreperować, a może nawet kupić i wymienić taki szczotkotrzymacz, który się tutaj znajduje. No i być może też w tym odcinku o silniku później już całą tę pompę zmontujemy, bo właściwie montaż tej pompy to jest szybka sprawa. Aha, no oczywiście obejrzymy sobie tę instrukcję obsługi, o której już tutaj wspominałem. Także co najmniej jeden odcinek jeszcze nas czeka, ale bardzo się z tego cieszę, bo fajnie się w towarzystwie tej Oli spędza czas. Podsumowując, chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że demontaż takiej pompy Ola, zwłaszcza jeżeli ona jest mocno wysłużona, a ta pompa jednak jest wysłużona, no może przysparzać pewne trudności, bo jak się zapieką te nakręcane elementy, no to trochę trzeba się z nimi poszarpać, no i niestety przy tym szarpaniu można je uszkodzić. Natomiast jeżeli taka pompa jest w dobrym stanie, to chyba nie powinno to sprawić większego kłopotu. Teraz tak sobie myślę, że jak już mniej więcej znam stan tej pompy, to gdybym ją kupował do użytku gospodarskiego, to raczej bym jej nie kupił, bo ona jest już mocno wyeksploatowana. Natomiast tak czy inaczej cieszę się, że kupiłem ją do prezentacji na kanale, bo do tego doskonale się nadaje i prawdę mówiąc, jeżeli urządzenie jest już takie wyeksploatowane i w nie najlepszym stanie, to po prostu też nie jest mi go szkoda podczas rozmontowywania, bo jednak jak widać takie elementy czasem można w jakichś trudniejszych sytuacjach uszkodzić, gdy jest kłopot z odkręceniem tego. Także jak najbardziej do prezentacji na tym kanale ta pompa się nadaje. Jeżeli chciałbym taką pompę wykorzystywać faktycznie w celach gospodarskich, a nie jako zabytek, no to jednak poszukałbym takiej pompy w możliwie dobrym stanie. Przed zakupem zajrzałbym tutaj do tego pływaka, żeby zobaczyć jak ten silnik wygląda. Tutaj widać jednak, że on już był kilkakrotnie naprawiany, jakoś przerabiany. Jest ta pompa wysłużona. Ale jako urządzenie na ten kanał myślę, że nadaje się bardzo dobrze. Także ja wam za ten dzisiejszy odcinek, za ten wspólny demontaż naszej Oli bardzo dziękuję i spotykamy się już niedługo w odcinku poświęconym temu silnikowi. Cześć i do zobaczenia.